Najlepszy motor Beka to słab na JZ. Znowu Supra i mnóstwo karbonu. Supra za 25K? 2JZ no shit. Siema, dawno nie było Supry, co? Więc mamy dla Was kolejnego grubasa. I nie, tym razem nie mówię o sobie. Przed Wami Supra MK4 Łukasza. A więc dobra, witamy się z Łukaszem, siemanko. Siema. No i od razu mów mi, co my tutaj mamy. Supra MK4, bazowo 9.5, czyli przedlift, wyprodukowany na rynek angielski, czyli w zasadzie spec europejski. Najbogatszy, jaki był wypuszczany na rynek. Było to fabrycznie twin turbo, ale z automatem. Czemu akurat wybrałeś Suprę? Wiesz co, ja to pytanie słyszę już chyba 10. raz przy różnych okazjach i zawsze się zastanawiam, skąd ta miłość do tego modelu powstała. Nie wiem, wydaje mi się, że każdy trochę Need for Speed, trochę Szybcy i Wściekli i na pewno Getaway in Stockholm z Suprą i z Cosworthem, czyli taki bardzo znany film ze starych czasów, gdzie te dwa auta urządzały sobie takie nielegalne wyścigi po Sztokholmie i gdzieś to we mnie zakiełkowało wtedy i powstało takie największe marzenie motoryzacyjne, czyli właśnie MK4. Okej, czyli tak zrodził się właśnie ten Dream Car twój, bo to jest ten Dream Car, jedyny, który miałeś zawsze. Tak, to jest mój największy JDM-owy Dream Car odkąd pamiętam. Okej, a w jakim stanie go kupiłeś i kiedy to było? To było w styczniu, on przyjechał do Polski w styczniu 2015, czyli ponad 10 lat temu. Tak jak powiedziałem, był to UK Spec, czyli z pełnym oryginalnym body aero, z wysuwaną dokładką, z dużymi heblami, z chłodnicą i z dyfra, z dużym dyfrem i tak dalej, tylko było twin turbo w automacie. Natomiast ja to kupiłem w ciemno z angielskiego forum. Tak naprawdę trochę nie wiedząc, co kupuję, bo było napisane, że jest to wolnossak uturbiony. Jak to przyjechało, zaczęliśmy to oglądać, to okazało się, że mam fajnego gifta. Poza tym okazało się, że jest zakuty, niestety po angielsku i potem to wyszło w taki trochę niefajny sposób. Natomiast przyjechał samochód sprawny, pierwsze co to pojechał od razu do Trójmiasta do znajomych i wjechał swap na manual, nie chciałem jeździć w ogóle automatem. Początkowo był to manual z Zetki, z Nissana. Przyjechało to z giftami, z jakimś AM-em, gwintem i tak dalej, natomiast w stanie ogólnie niezłym, no ale do dopracowania. Ale była jeżdżąca i miałeś okazję się przejechać wtedy od razu po zakupie, chociaż ten pierwszy raz. Tak, w styczniu zjechałem z nią lawety, był śnieg i tak dalej, więc przejechałem się dosłownie chwilkę, to była pierwsza jazda RHD moja. Chwilkę się przejechałem po Trójmieście, potem wpakowaliśmy od razu do warsztatu i tam kilka miesięcy później odebrałem to już z manualem i pierwsza moja trasa Angolem manual i na Trójmieście na kołach do Warszawy. I jaka była Twoja reakcja, bo wiesz, ta pierwsza jazda taka faktyczna, czy to auto, te Twoje marzenie, które tak, wiesz, kiełkowało przez lata, czy nie zawiodłeś się po prostu? Wiesz co, nie zawiodłem się, ja mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, wiedziałem jak się jeździ Suprą, że to duże Gran Turismo, wbrew pozorom to nie jest jakiś turbo taki zwinny, sportowy samochód. Na pewno dużo przyjemności ten automat zabierał i no, też starałem się być dosyć ostrożny, bo raz, że była zima, dwa, że pierwsza jazda Anglikiem, na trzy, że no, mocne RWD i nie wiedziałem tak naprawdę w jakim to jest do końca stanie, więc nie chciałem szaleć, ale banan nie schodził z twarzy. No tak, trzeba było wyczuć samochód i potem już tylko lepiej, nie? Stoimy przy przodzie, jakbyśmy mógł powiedzieć, widzimy tutaj mnóstwo karbonu, znowu Supra i mnóstwo karbonu. To idzie w parze. Suprarze tak mają, tak możemy powiedzieć. Co to masz za pakiet, bo widzę dokładkę i kanarcy chyba na boku. To jest pakiet Redoxa, czyli chyba taki najbardziej znany i lubiany pakiet do Supry MK4. Troszeczkę pozmieniany, ponieważ te kanarcy mają wbudowane LEDy, tam są przeniesione kierunki. Do tego z przodu mamy karbonową dokładkę Redoxa i mamy poliftowe lampy. Okej, a sam zderzak w sobie to jest seryjny zderzak? Nie, to jest też Redox. To jest też Redox, tak. czyli cały front jest Redox. Okay. Poza takimi bocznymi dokładkami, które pewnie widzieliście u Mateusza, na takie boczne plejty dokładki przedniej, tego nie mam. Jeszcze nie wiem, czy będę chciał to zakładać, czy nie. No ale tak, to jest ogółem Redox. A wspominałeś tutaj, że coś planujesz o zmianie zderzaka. Czemu? Nie planuję, wiesz co, bo to jest Redox, w sensie bardziej replika Redoxa wyprodukowana w Polsce. Natomiast zamówiłem już oryginalny zderzak Redoxa u pana Maxa w Japonii, ponieważ nie podoba mi się jakość wykonania tej odbitki, no i po prostu chcę mieć oryginalny zderzak Redoxa, a nie kopię, bo jakoś mi się to tam gryzie z wizją tego samochodu. Wtedy były takie czasy i taka okazja, że tak to poskładaliśmy i po drodze średnio było z możliwością zamówienia tego zderzaka z Japonii, bo tam czas oczekiwania to jest około pół roku, a teraz gdzieś po znajomości udało się go zamówić tak, że powinien być w lipcu. Okej, czyli tam na stronę, normalnie wchodzisz na stronę Maxa Orido i
No właśnie tak się nie da do końca. Tak się nie da. Natomiast poznaliśmy pana Suzuki z Japonii, będąc w Japonii, który jest ziomeczkiem pana Maxa Orido, bo tam się wszyscy znają. No i pan Suzuki napisał do pana Maxa i w ten sposób udało się zamówić ten zderzak. No to, że powiem, że udało Ci się Tak. tam dostać znajomości, żeby to przyspieszyć trochę. Lampy są chyba seryjne. Czy coś Lampy to zmieniałeś? są oryginalne lampy, natomiast zmienione na poliftowe. Nówki ZASO. Maska też jest, widzę, cała karbonowa i na pewno nie seryjna. Tak, to jest Top Secret, wyprodukowany nie w Japonii, to przez Top Secret, bo to jest absolutnie nie do kupienia. Przynajmniej mi się nie udało znaleźć. Jest to Top Secret wyprodukowany w Anglii. Do tego jest to polakierowane taką mgiełką Midnight Purple, czyli to nie jest Na czysty rogach karbon. w sensie, nie? Że widać. To jest całe, zależnie jak z kąta spojrzysz, Aha, to w ten czasami sposób. z dobrej odległości to w Czaję. ogóle nie widać, że to jest węgiel. To jest jakaś taka nasza fanaberia, którą wymyśliliśmy z Marcinem, który lakierował ten samochód. Nie spotkałem się z tym jeszcze nigdzie na żadnym innym projekcie w Polsce. A co to masz za błotniki? Bo też widzę, że masz takie wcięcia. To jest pomysł, który powstał jak wszystkie najlepsze pomysły, jeżeli chodzi o projekty, czyli 21-22, Gala Jab Festu, trzeci drineczek, stoisz sobie z Marcinem z Supra Workshopu i myślisz, co by zrobić, żeby było trochę inaczej, no bo tych Supr już troszkę jeździ No po jeździ, Polsce no. i są na fajnym poziomie. Więc to jest oryginalny błotnik z Supry, seryjny blaszany, pocięty jak w tam Orange Country Choppers, czy jak się nazywały te programy, na kole angielskim wyprofilowany, pospawany. Natomiast wloty jest to oryginalny wlot z GT3 RS 991.2, kupiony w Aso w Porsche, pocięty i dopasowany do seryjnego błotnika w Suprze i do tego obłożony węglem. Czyli można powiedzieć, że Twoje błotniki to jest taka jedyna sztuka, taki custom całkiem, Tak, tak? totalny custom. Już kilka osób i z Europy i ze Stanów do mnie pisało, czy można gdzieś zamówić, czy nie zrobimy tak dalej. Natomiast mam deal z Marcinem, mam nadzieję, że go dotrzyma, że nigdy takie Nie błotniki będzie odbitek. nie powstaną. Natomiast biorąc pod uwagę, ile roboczo godzin to kosztowało i słów z wyraźnym R w środku, myślę, że nie chciałby drugich robić. Okej. A przejdźmy do kół. Te koła to chyba worki, jak dobrze? Tak, są to Worki CR2P, dwuczęściowe japońskie kółko, ciekawostka, dwuczęściowe, ale spawane, tak sobie Japończycy wymyślili. Dwuczęściowe, ale spawane? Tak. Żeby to koło rozłożyć na dwie części, trzeba je roztoczyć. O kurde. Więc regeneracja tych kół jest mega upierdliwa, bo jesteś w stanie sobie wtedy rand wypolerować, rotor polakierować, natomiast przez to, że musisz z powrotem pospawać, to ulega to zniszczeniu, więc nie ma metody, jak je fajnie zregenerować. Ja już szukam drugi, trzeci rok kogoś, kto się podejmie, bo chciałbym je odnowić, ale jest... Nikt się nie chce podjąć. No średnio. Rozumiem. Do tego mamy tytanowe nakrętki, jak w cały hardware w tym samochodzie, wszystkie śrubki we wnękach, w bagażniku, pod maską, wszystko jest wymienione na opalany To tytan. też jest domena supraży. Tak. Lubimy Tytan? takie rzeczy. Biorę. A hamulce, bo hamulce też widzę, że masz ogromne. I to na pewno nie są japońskie seryjne hamulce. Nie, to jest taki klasyczek, czyli Brembo, sześciotłok i czterotłok z tyłu z Cayena, z Tuarega i tak dalej. Do tego są tarcze DBA i klocki bodajże Hołka na przodzie i z tyłu chyba jakieś Ferodo, ale to już nie pamiętam. Okej, a jeszcze jak przy kołach jesteśmy, to jakie masz szerokości? Jakbyś mógł dorzucić do tego? O kurczę, nie pamiętam. 9 albo 9,5 przód i 10,5, nie, 11 tył chyba. 11 na tyle. No. Tak, natomiast z przodu było to bardzo ciężko upchać i tu trzeba było troszkę się napracować, a tył to jest też ciekawostka, ponieważ każdy myśli, że to jest seryjny błotnik z tyłu i się każdy supraż pyta, jak upchałeś 11 cali z takim metę z tyłu, natomiast jest to błotnik oryginalny, poszerzony o prawie 4 cm, ale Co ty gadasz? pozostawiony tak, żeby wyglądał jak oryginalny, ale jak postawisz dwie seryjne supry obok siebie tyłem, To widać to poszerzenie. dopiero widać różnicę. Ale powiem Ci, że no nie wiedziałem. Jakbyś mi nie powiedział, nikt to... tego nie widzi. Natomiast to była jedyna metoda, żeby te koła upchać Aha. bez kątów, które zabrałyby mi trakcję, bo ten samochód ma po prostu jeździć. Ale to zachował jeszcze taką swoją bryłę, wiesz, nie widać, nie jest taki pokraczny, wiesz o co mi chodzi, że taki jest zbyt szeroki, tylko to widać właśnie no, był seryjny. bo Jakbyś mi nie powiedział, ja to... chciałem upchać te koła, ale nie chciałem poszerzać Ridoxa, bo wtedy od tyłu ten samochód jest, tak jak mówisz, trochę pokraczny, więc to była jakaś tam metoda, którą Marcin znalazł, żeby zachować fajną bryłę i upchać męskie koło z tyłu. A jaki kolor nałożyłeś w ogóle na ten samochód? Bo to jest chyba Midnight Purple. To jest Midnight Purple 3 ze Skyline'a R34, czyli taki dla supraży cios, dla Nissaniarzy cios, ale uważam w ogóle, że ten lakier wygląda lepiej na R34 przy jego kanciastych kształtach, ale to zawsze był jakiś mój taki ukochany lakier, więc... No taki lakier legenda można powiedzieć, nie? Który każdy, nie jeden by chciał, nie? Na swoim samochodzie. Ale jak udało Wam się go tak pomalować? No to ukłon do Marcina z Supra Workshopu,
który dzielnie walczył przez miesiące. Tam krążyły w internecie storki dzięki mojej żonie, jak biegam z próbką, z drzwiami To po widzieliśmy. osiedlu, Może gdzieś w słońcu, znajdziemy w jeszcze, cieniu, no. w garażu, pod jarzeniówką i tak dalej. Żeby wypracować odpowiedni odcień i tak skończyło się dwukrotnym lakierowaniem, bo pierwszy odcień mi nie podszedł, musieliśmy go przyciemnić, bo na początku wyglądał tak jak ten Skyline Krzyżka z Łodzi. Dla mnie jest troszkę za jasno cukierkowy, my go przyciemniliśmy czarnym pigmentem, no i drugi raz polakierowany wyszedł już tak jak widać. I to jest już setup taki, jak chciałeś faktycznie? Już nie masz zastrzeżeń do niego żadnych? Nie, absolutnie, lakier jest tak jak chciałem. Z zewnątrz w zasadzie ten samochód można uznać za skończony. Chyba nie planuję żadnych modyfikacji. Może jakieś takie fanabery typu karbonowe pod szybie. Więcej bo czemu karbonu, nie? no. Więcej karbonu. Ale tak poza tym to już nie ma co kombinować. Wspomniałeś wcześniej, że kombinowaliście nad tymi błotnikami. Ukłon w stronę Marcina naprawdę, bo myślę, że nie jesteś jego jedynym klientem z Suprą i każdy przychodzi do niego i chciałbym mieć coś unikatowego i on musi takich unikatów sobie wymyślić, myślę, dość dużo, nie? No i tak jak mówisz, no nie jest to łatwe, bo Supr zrobiło się w Polsce całkiem sporo, pozorom. Większość jeździ w Redoxie albo w tam OM+. I ciężko już jest wymyśleć coś, czym się wyróżnisz tym samochodem na polskiej czy na europejskiej scenie. No tu troszkę się udało. Myślę, że jest tak na granicy już takiego, wiesz, kiczu, no bo jednak Midnight Purple, dużo karbonu, wloty, dokładeczki, świeci się, dokładek, tak ale dalej. To jest trzyma się kupy, tak bym to jest powiedział, tak nie? na granicy. Myślę, że jak już byśmy zaczęli tu więcej kombinować, to mogłoby wyjść niefajnie. A powiedz mi, progi, to jest też pakiet Redox? Progi to jest pakiet Redox, plus dokładki jeszcze progów są z Time Attack Customs obłożone karbonem, czyli jest jeszcze Redox z dokładką i dokładka dokładki. Okej. Dobra, to jakbyśmy przeszli teraz na tył, to co mamy z tyłu? Klasyk, lotka TRD, tylko ze zmienioną półką na tak zwany Odula Wing, czyli ten taki wyprofilowany z zawinięciem do góry na końcu. Do tego jest frezowany LED, który pełni funkcję, tak jak tu do zdjęć, świeci się na stałe, bądź jak jest wyłączony, to pełni funkcję trzeciego stopu, takiego dynamicznego. Okej, czyli się świeci Przy wciskaniu stopu, tak. Do tego mamy Infinity światła, zrobione customowo w Polsce z karbonowymi insertami, klasycznie, karbon. Więcej karbonu. Seryjne spadsy z pakietu Aero, to jest oryginalny produkt Toyoty, oryginalny tylny zderzak, plus dyfuzor Twin Z zrobiony z prepregu z karbonu u nas w Polsce. Okej, a wydech? Wydech jest to końcowa puszka tytanowa zrobiona na zamówienie w Martech w Polsce, plus twórczość naszego kochanego Wiktora, też full przelot 3,5 cala tytan, aż do downpipe'u. Nie jest za głośny? Nie, o dziwo jest cichszy niż poprzedni wydech, który był z kwasówki, a raczej to wynika z tego, że był końcowy blitz, który był już wydmuchany. No jest głośno, Ale na trasie uporczywa? jest uporczywo na znośnie? trasie, zwłaszcza jak się dogrzeje. Wtedy się robi jeszcze większy rezonans. Ja jeżdżę tym samochodem, rzadko jeżdżę w trasę, bo mi się nie chce, nie lubię. Natomiast jak już jeżdżę w trasę, no to tak jak na motocyklu w stoperach albo z słuchawkami aktywnymi. No tak, bo głowa pęka potem jak No jest to jedziesz nieprzyjemne, tam bo miejsce, to buczenie, ten rezonans jest taki stały i po prostu strasznie męczy, wręcz usypia, żeby było śmieszniej. No rozumiem, o co chodzi. A jakie mamy zawieszenie, bo to pominęliśmy będąc przy kołach? To klasyczek, czyli BC Racing. Sprawdzone, w dobrej cenie, bardzo fajnie działa, nic się z tym nie dzieje. Jakieś kombinacje na przodzie, bo mówiłeś, że były problemy, żeby wepchnąć koła. Są górne wahacze regulowane, to się nazywa Ikei Formu. Nie pamiętam, taka japońska firma, nie chcę skłamać, bo to dawny zakup używany, znaleziony w Polsce na półce u Chica, więc to klasyk. Skład części do Supry. Delikatnie położone koło, ale nadal tak, żeby ten samochód się fajnie prowadził, bo to było priorytetem u nas. A jaką masz najciekawszą historię związaną z tym samochodem? Myślę, że jedna z ciekawszych była ta, o której powiedziałem na początku, czyli to, że miało być to wolnossący Supra po winie uturbiona, przyjechał pełen UK Spec, to było mega pozytywne zaskoczenie, ale skoro już o tym mówiliśmy, no to wydaje mi się, że reakcja pana Suzuki na Suprę, na żywo na Altracie, a wcześniej na zdjęciach, jak byliśmy u niego w Japonii, no to jest takie zawsze fajne, jak Japończyk, taki z krwi i kości, który buduje samochody, widzi projekt z Polski i robi wow, nie? To bardzo pozytywne Czyli było. dał okejkę i zatwierdził. Dlatego jest projekt. jego podpis nawet w środku, o czym pewnie później tam powiemy. Dobra, słuchaj, to teraz przejdziemy do tego, co najbardziej ludzi na pewno interesuje, czyli pokaż tam tego Jay-Z. Dobrze. Pop the hood.
2 Jay-Z no shit. Okej, porozmawiamy o tym airbagu. Przepraszam, najlepszy motor Beka to słab na JZ, przepraszam nisoniarze. O, no i teraz już cię tak zjadam w komentarzach, że nie masz szans. Dobra, opowiadaj, bo tu się grubo dzieje. No tu się troszkę dzieje. To, tak jak mówiłem, było fabrycznie GTE z Winu i to było GTE, było zakute. Natomiast po tam którymś już modzie naszym na single i tak dalej okazało się, że ten motor umarł. Tuleje się pozapadały, bo był tulejowany i tak dalej, więc musieliśmy znaleźć nowy blok, zakuć od nowa cały motor. Jak już zakuliśmy dół, leciały ostre wałki, tytanowe talerzyki i sprężynki, głowicy, customowy kolektor wydechowy, nikowy kolektor dolotowy, cały dolot zbudowany, cały układ paliwowy. No w zasadzie cały JZ zbudowany od zera. Jest to już któraś iteracja tego setupu, ponieważ po drodze 2 sezony walczyliśmy z tym, że on nie chciał wygenerować więcej niż tam niecałe 700 koni, 660, 670 i się przytykał. Okazało się, że był problem raz, że z kolektorem wydechowym, który był źle zaprojektowany, 2 z kulerem, który miał za niską przepustowość. No jak udało się te rzeczy pozmieniać, no to on wygenerował te 800 koni, które gdzieś tam było od zawsze planowane. Czyli celowałeś, żeby przebić tą 8 z Tak, miała być 8 z przodu, pokazał 8 z przodu, potem troszeczkę tego boostu zdjęliśmy, bo stwierdziliśmy, że no, czy to będzie 801 czy 780, no to tam już bez różnicy, a było troszkę bezpieczniej. Obecnie tej 8 nie ma, jest tam 780 właśnie bodajże, natomiast wszystko dookoła jest poprawione. To, z czym się spotkaliśmy, to jest limit już przepływu głowicy seryjnej. Okej. Ponieważ GTE ma gorsze kanały niż GE, to jest taka ciekawostka. I wypadałoby zrobić pełen porting głowicy. Możliwe, że zrobimy to po sezonie, ale coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby zostawić jak jest, skoro działa i tak jeździ fajnie, to nie wiem, czy jest sens ruszać i pakować się. No to jest takie domino, zrobisz jedno, potem kolejne, robi się worek pieniędzy, robi się pół roku stania tylko po to, żeby mieć tam 50 koni więcej, co przy tam, czy masz 800 czy 850, to już tak naprawdę niewiele zmieni. Ale to chciałbyś faktycznie kiedyś przebić te 800, dojść do 1000? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo to jest tak, że jak budujesz Suprę na singlu, to tak do 600-650, no to jest bułka z masłem. Tu niewiele trzeba robić. Nawet na upartego nie trzeba tego motoru zakuwać. Natomiast jak już się robi 700, 800, to już się pojawiają właśnie takie ciekawostki, jak to schłodzić, jak z przepustowością i tak dalej. Robi się mocno pod górkę, mi się wydaje, że jest taki optymalny setup, gdzie ta moc robi robotę, no bo 600 na Suprę moim zdaniem to jest tak ok, no ale przez gabaryty tego auta to nie urywa. Natomiast teraz, jak jest właśnie to 780 z kontrolą trakcji i tak dalej, to ten wóz no, podaje jak zły i wydaje mi się, że jeżeli nic się po drodze nie wydarzy, no to chyba ten setup zostawimy jak jest. A miałeś jakieś przygody związane z tym, że coś poszło nie tak? 3 razy otwieraliśmy ten motor. Raz poszła uszczelka pod głowicą, raz właśnie był problem z blokiem, który się już poddał. Po drodze zabiliśmy jedno turbo. No było trochę historii, wiesz, ten wóz się buduje od lat i nie jest tak kolorowo, jak każdy w internecie mówi, że to jest 1200 koni bez zakucia. No tak. No nie, no teraz, żeby zbudować mocnego JZ, to trzeba naprawdę dużo pieniędzy i dużo pracy. Te silniki też mają po 30 parę lat, więc one są zmęczone. Dokładnie. Zmęczenie materiału też robi swoje, nie? Więc skupiliśmy się na tym, żeby to było bezpieczne, pobawiliśmy się trochę, żeby to ładnie wyglądało, jak zwykle karbon, tytan, wiadomo. Będę chciał pewnie na przyszłe sezony troszkę uprzątnąć tu pod maską, może przenieść trochę wiązek jeszcze w błotniki, wywalić bezpieczniki do bagażnika, żeby to było tak już wymuskane, ale wydaje mi się, że nie będziemy chcieli tu już mechanicznie jakoś szaleć z mocą. Zwłaszcza, że to jest fajne, bo jeździ to na normalnym paliwie na setce, jest tylko troszkę alkoholu siknięte, ale w dolot, nie jeździmy na alkoholu, więc to jest taki setup, gdzie możesz spokojnie go użytkować na drodze. Bezpieczny. Bezpiecznie, na niskiej mapie ma tam na 1.1 bara 630 koni, więc w ogóle tym daily można powiedzieć. Teraz już pierwszy raz od 10 lat ma klimę, więc już w ogóle jest cudownie. Więc wydaje mi się, że nie ma co kombinować na siłę i utrudniać sobie życia, można się skupić na dalszych projektach po prostu. Okej, a jaka jest do tej pory najlepsza modyfikacja Twoim zdaniem, którą wykonałeś, z której jesteś najbardziej zadowolony? Wydaje mi się, że tak ogólnie to lakier, bo zawsze mi się marzył. Natomiast no, mnie okrutnie robią te błotniki. Nie? Więc no i jedyne sztuki. I jedyna sztuka, więc taki smaczek mój, który mi się mega podoba. Więc chyba te błotniki z GT3 RS-a. Z takich ciekawostek, których to takim gołym okiem nie widać, a nad którymi spędziliśmy ostatnio kilka tygodni, potem kilkanaście godzin jeżdżenia i to było doprowadzenie tego samochodu do takiego setupu, który rzeczywiście pozwoli go używać bardzo kulturalnie na ulicy, bo to jest teraz postawione na EcoMasterze na blaku, nowym softem V3, który na przykład pozwala sterować takimi rzeczami, jak szybko reaguje przepustnica na dodanie gazu i na odjęcie gazu, czyli nie ma tego, można wyeliminować to szarpanie i czy jedziesz sobie na dołkach, na gwincie, na twardym gwincie, ta noga ci skacze na gazie i ten samochód na tej niskiej mapie w ogóle nie szarpie. Mamy drugą mapę, osobną przepustnicy,
jak chcemy rzeczywiście poświrować i tak dalej, no to ona jest wtedy agresywna, więc tu ostatnie miesiące spędziliśmy na tym, żeby ten samochód tak wygładzić na tej łagodnej mapie, żeby rzeczywiście dało się nim jak na 800-konny naprawdę kulturalnie jeździć. Natomiast fajne jest to, że jest zainstalowany taki ekran dotykowy, który potrafi sterować tymi wszystkimi rzeczami, tak? Czyli mamy 8-stopniową kontrolę trakcji, mamy 2 mapy przepustnicy, 2 mapy boostu, popsy, launch controla, ALS-a, rolling anti-laga. Czyli wszystko masz sterowanie tym elektrycznie, które... Tak, i ten ostatni sezon, przed sezonem spędziliśmy właśnie na tym, żeby ten samochód tak już wymuskać mechanicznie, żeby można było nim fajnie jeździć. Z takich mechanicznych rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić, to chciałbym wymienić skrzynię na taką samą jak jest, czyli na 6 biegów z BMW 335i. Natomiast ta skrzynia jest już bardzo mocno zmęczona i to czuć i słychać. I chciałbym po prostu założyć nowe sprzęgło, nowy adapter, żeby... Czyli odświeżyć. Odświeżyć, no bo już to jest naprawdę zmęczone życiem. To przeżyło i launch controlę z drugiego biegu z 800 koni i tak dalej, więc to już... Czyli nie oszczędzałeś. To już swoje dostało i chciałbym po prostu ten napęd świeży i żeby ten samochód sobie już tak żył, jeździł i już mam nadzieję, że się nie popsuł. Nic się nie stanie. Dobra, słuchaj, no to zamykaj machę, przejdziemy jeszcze do środka. Zawsze od tego zaczynam. Kierownica. Co to masz za kierownicę? To taki old school personal. Mam już nową kierownicę do tego samochodu, w ogóle też od pana Maxa Orido Limit Canardi. Okay. Natomiast na razie jest ten personal, bo nam tutaj pasuje nicią do tego, co tu jest wreszcie wnętrza. No i zobaczymy. Może na przyszły sezon odwiedzie ta nowa. Właśnie jak tu wspomniałeś o tych niciach, cały środek przeszywałeś? Wiesz co, nie, tylko boczki i fotele, natomiast deska nie jest obszyta, może kiedyś będzie, natomiast przeraża mnie wyjmowanie deski, pewnie jakbym ją wyjmował, to chciałbym kupić nową z ASO, żeby była piękna i tak dalej i może wtedy ją opszyć, ale to zobaczymy, czy najlepiej. Orientujesz się, jaki jest koszt takiej deski? Już jest ciężko, jak jeszcze można było, to był to koszt chyba około 3,5 tysiąca złotych, tylko że to jest goła deska, tak, sama skorupka, więc wydaje mi się, że bez dramatu. Nie zabija ta cena, nie? Jak na te samochody. Co to są za fotele? Poza tym, że są obszyte, to co to jest za To jest polska produkcja, Mirko, model XL, żeby było fajnie i wygodnie. W tym samochodzie się mieści bez problemu. Obszyta przez nich na zamówienie. Można jak najbardziej takie fotele sobie zamówić, u nich już obszyte, tak jak nam się podoba. A plecki widzę, że masz pomalowane też? Tak, plecki są polakierowane też w Midnight Purple. Jest to smaczek, o którym nikt nie wie, bo tego w ogóle nie widać. Natomiast jest to smaczek, o którym ja wiem i jest tylko i wyłącznie dla mnie. Czyli masz spokojną głowę. Tak, to taka fanaberia. Okej, i tu mamy jeszcze rollbar chyba z tyłu jakiś? Tak, jest to rollbar już dawno nieprodukowany chyba japońskiej firmy, tak mi się wydaje, Carbing. Rollbar wkręcany po bożemu ładnie do podłogi, do kielichów. Myślałem, że to taki gadżet bardziej dla wyglądu, jak go kupowałem, ale rzeczywiście trochę usztywnił całą budę, więc fajnie. A gdzie masz schowane butle z nitro? Bo tu do czego nawiązuję? Bo masz na kierownicy takie, jak kojarzysz, były w tym w Szybkich i Wściekłych, takie 2 przyciski, gdzie wciskasz i wciska cię w fotel. Przyciski jedne są od aircapsów przednich, żeby sobie unieść przód 3-4 cm, jak przejeżdżam przez jakiegoś garba. Natomiast prawy przycisk jest od rolling anti-laga, coś co pewnie na przebitkach widzieliście. Fajny gadżet, bo można sobie spokojnie tam wystartować z rolki bez zamulania, bez turbolaga. No i kierownicę masz na rozpince chyba? Tak, jest to Quick Release NRG, też pod kolor w miarę wozu. Ten taki charakterystyczny robi takie ding przy wpinaniu. Gałkę chyba też masz Midnight Purple? Tak, gałka Midnight Purple, mieszek obszyty też z żółtą nicią, żeby pasował do reszty. Reszta jest w miarę seryjna, specjalnie zachowane takie radio z epoki, jednodinowe. To jest Alpine chyba, nie? Alpine, dokładnie, bez kombinowania z ekranami. A ten komputerek tutaj? To jest właśnie ten ekran, o którym rozmawialiśmy, który wyświetla wszystkie parametry pokanie z EMU, plus pozwala na sterowanie EMU w drugą stronę i tu sobie obsługujemy wszystkie. Czyli tu masz całą mózgownicę, że tak powiem. Tak, to jest najświeższy mod, który zrobiliśmy.
zasadzie w tym samochodzie. A ten podpis, bo tam masz, widzę, popisaną tą deskę i to nie jeden, tylko widzę kilka chyba. No tak, jeden podpis to jest pana Suzuki, zdobyty na ostatnim Altrace'ie. Drugi podpis jest to podpis pana, który psuje Porsche. Palenia papierosów tak jest. i cięcia Porszaków. Podpis zdobyty, jak budował pierwsze 2 sztuki w Łomiankach dla chłopaków z 911 Garage. Natomiast no, nie przyjechałem tam super, bo była wtedy w puzzlach, zaniosłem mu samego airbaga i to podpisał. A to takie fajne osobistości japońskie. Udało ci się Może jeszcze wyhaczyć. kogoś tam uda kiedyś złapać, natomiast chyba pan Max Orido nie planuje wizyty w Polsce. Bo bardzo bym chciał, ale Nie wybiera się? chyba się nie Myślę, wybiera. że nie tylko ty. Mateusz też bardzo by się pewnie ucieszył. Mam nową kierownicę z jego podpisem, więc Dobra, więc przechodzimy do pytań, które mogliście zadawać na naszym Instagramie. I pierwsze pytanie do ciebie, Łukasz. Czy to jest twój dream car? tak, to zdecydowanie jest mój dream car. Czy wleci stroker na 3-4 litra? Nie, nigdy, ponieważ nie podoba mi się dźwięk 3-4 litra, a potem lubię, że on się wysoko kręci, chyba 8200 odcina. Okej. Kto ci zrobił taką fajną izolację termiczną układu wydechowego? Zapewne autor tego pytania, czyli Adam Stolarski. Adam zadał Tak, pytanie. polecam serdecznie robić zarąbiste izolacje. Jak to jest być rozpoznawanym na każdym evencie? Tu padło pytanie. O kurde, nie wiem, bo absolutnie, znaczy ja mam ten problem, może tu chwilkę dłużej odpowiem. Ja po pierwsze mam cały czas taką mentalność, że jestem najmłodszy na evencie, bo zacząłem jeździć na event jak miałem 15-16 lat i jak jesteśmy na jakimś większym evencie, ktoś podchodzi do mnie, proszę pana, to nagle do mnie dociera, że zamieniłem się już rolami, a po drugie absolutnie nie uważam, że ja tak nie myślę o sobie ani o nas. Nie wiem, jak widzę na przykład sama z Night Ride'ów, no to się zastanawiam, jak to u nich jest, więc ciężko mi jest powiedzieć, bo ja się tak nie czuję. Ale Okej. jest to miłe, jak ludzie podchodzą, nie jestem tym zmęczony, to jest bardzo miłe i lubię po prostu, jak ludzie Jasne. zagadują. Nie męczą cię pytania o to, ile kosztowało i skąd wziąłeś na to? Nie, bo jest ich stosunkowo niewiele, mniej niż się spodziewałem, ale rozumiem ciekawość. W sensie ja nie mam problemu z rozmowami o kasie. Może nie lubię tak wprost mówić o tym na antenie, bo to tam różne budzi emocje, natomiast nie, jest okej. No to dobrze, bo kolejne pytanie to ile pieniędzy pochłonął projekt? I teraz z ręką na sercu powiem, że nie wiem. Nigdy tego nie liczyłem, bo szanuję swoje zdrowie psychiczne i tak mam wystarczająco dużo siwych włosów. Natomiast na pewno 3 z przodu. Na pewno to jest powyżej 300 koła, biorąc pod uwagę, że ja ten samochód kupiłem za 25. Więc znacznie Więc dużo pochłonęło po prostu modyfikacje i wszystko, nie? Tak, ja kupiłem Supry w momencie, kiedy one jeszcze nie kosztowały dużo. A ile więcej, ile ponad. Coraz więcej dajesz pomysłów na tytuł. Supra za 25K? Tak. Kiedy można się spotkać za kamerami, ktoś pyta. Pewnie chyba chodzi o to, że z tobą. Kiedy można się zobaczyć poza kamerami? Zasadniczo to jest ciężki temat, ponieważ tak jak już mówiliśmy wcześniej z Aną, pracujemy przeważnie po kilkanaście godzin dziennie, w weekendy, budowa domu, robienie projektów i tak dalej, więc najłatwiej jest się z nami spotkać na eventach albo na jakichś spotach w Warszawie. Okej, czyli tam gdzie się planujecie wybrać i macie to wbite w kalendarz i na pewno będziecie. Tak, my ogółem funkcjonujemy tylko z kalendarzem i to do tego stopnia, że mój przyjaciel, kochany świadek, ostatnio się śmiał, że wbił grilla u niego w kalendarz, bo inaczej się nie pojawimy i tak to działa przy takiej ilości samochodów i pracy. Ja Ciebie rozumiem, bo mamy dokładnie to samo, nagrywając filmy, tworząc eventy, jeżdżąc na eventy, jest tego masę i no nie idzie tego ogarnąć inaczej. Nie idzie, do tego stopnia, że ja plany swojej żony też sprawdzam w kalendarzu. No samo to, że też się umawialiśmy 3 miesiące wcześniej, żeby się dogadać, nie? Pozdrowienia dla tego złodzieja sąsiada, tak ktoś napisał. Ciekawe, który to sąsiad. Mamy kilku fajnych sąsiadów z fajnymi furami. Tu akurat tego sąsiada znam osobiście, Subara, że mogę podpowiedzieć. Subaru posiada niebieskie, albo posiadał, nie wiem czy aktualnie. O, to teraz to... A dobra, Ponowsze. wiem kto. Dobra, okej. To pozdrawiam serdecznie. Czy istnieje taka cena, za którą sprzedałbyś Suprę? To jest pytanie, które pojawia się w mojej głowie ostatnio częściej i to nie dlatego, że chcę się jej pozbyć, ale po prostu widzę, co się dzieje na rynku i nie znalazłem takiej ceny, szczerze mówiąc, która by mi wynagrodziła raz, że włożone pieniądze w ten samochód, a dwa, że 10 lat ciężkiej pracy, nerwów, Nie ma stresu. chyba takiej ceny i I- każdy jeden by tak powiedział, kto tworzy i mnóstwo serca wkłada i potu swojego w samochód. Brutalnie mówiąc, w dzisiejszych czasach, no, jaka musiałaby być kwota, która odmieni Twoje życie, jeżeli żyjesz sobie swobodnie w Warszawie, no bo nie oszukujmy się, tak sobie żyjemy po prostu, no to co to musiała być za kwota, która Ci odmieni życie, jeżeli kawalerka w Warszawie kosztuje ponad 1 000 000 złotych? Czyli kwota taka, której nikt tyle nie da. O, No może tak. dokładnie, więc nie ma takiej kwoty. Okej. Gdybyś z jakiegoś powodu musiał zmienić Suprę na inny samochód, to co byś wybrał? O kurde, no Tutaj już musisz, pozbywasz się, bo no nie wiem, coś się stało.
przymus. I co wtedy? Zakładając, że chciałbym zostać w JDM-a, no to albo byłby to R32 GTR, którego już mamy, albo FD, którego już mamy. To chyba tak mi się wydaje. Ewentualnie NSX, no bo uwielbiamy i chcielibyśmy kiedyś. Okej, a wychodząc poza JDM-y? Albo Porsche kolejne, Tak. jakieś 964, takie rzeczywiście gruby projekt. No wydaje mi się, że tak, że w tym kierunku. Zdecydowanie. Okej, no to słuchaj Łukasz, ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję Dziękuję, że ślicznie. mieliśmy okazję Was odwiedzić i pogadać właśnie o Suprze, o Was. Jeszcze Sonic nas czeka. Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, bo Łukasz zasługuje na nią. No i cóż, widzimy się na kolejnym odcinku z Soniciem Any. Cześć!